Dzień dobry, jest 30 lipiec. Jestem na stanowisku numer 4, by nagrać ostatnie owoce arbuzów. Ostatnie, to znaczy te z tej części. Ich jeszcze nie pokazałam. Poprzednia moja wizyta była 20 lipca, 10 dni temu. Od tamtej pory przymierzałam się, by nagrać tą część. Ale zawsze coś jest do roboty, nie było kiedy tu przyjechać. No i tak, moje emocje sięgnęły w tym momencie zenitu. Jak na razie jedyną rzeczą, którą się zachwyciłam, bo ja, wiecie, dopiero co tu weszłam, rzuciłam okiem i krew mnie zaczęła zalewać. Jeszcze z jednego powodu, on tu jest. Więc zacznijmy od tego, co mnie zachwyciło. Ten jegomość słonecznik. Z jakiego powodu? To chyba już widać. Na słonecznikach mogę polegać. One pięknie potrafią się deformować. Zobaczcie. Nacieszmy oko tym tworem natury. Bo patrząc na to stanowisko arbuzowe, jestem o mały włos, maleńki krok od tego, by powiedzieć ja pier i tak dalej. Nie będę siała żadnych arbuzów. Koniec i basta. Na ten moment aż te słowa pchają się na usta. No dobra. Jednym słowem powiem tak. Bezczelność pogodowa nie zna granic. Nie zna granic. Te warunki atmosferyczne, które są w tym roku, są okropne. Już słuchajcie Państwo, już w styczniu czułam, że ten sezon zacznie się wcześniej. Po prostu tak w powietrzu, tak, wiecie, no się czuje, takie coś. I tak było, bo tak wcześnie sadziłam arbuzy jak nigdy wcześniej. 26 maj. Patrzcie. Kolejny pęknięty arbuz. Tym razem nie o żółtej skórze, ale o żółtym miąższu. Podobno mega pysznym. Jest to odmiana z rynku indyjskiego Dua Hao Ruot Wang. On nawet nie urósł. No nie miał szans. Zawiązał się, zobaczcie kiedy. 26 czerwiec, czyli minął ponad miesiąc i jest takiej wielkości. A to nie jest odmiana o takiej wielkości owoców. No ludzie, jak pączek. Oj, coś czuję, że w tym odcinku się ze mnie uleje. Chociaż może zaraz się ogarnę. Teraz popatrzcie, odmiana Triumf z oryginalnego opakowania. Nie mogę wyhodować przepięknego arbuza. Nie musi być duży. Jest taka popierdółka. No jak to nazwać? Jak to nazwać? No kształt zarąbisty. Wiecie, że mi bardzo podobają się takie twory. Ja wiem, że to nie są odpowiednie parametry, czy jak to nazwał, ale po prostu jako pasjonatce podobają mi się i koniec. Ale ja mam dużo mam arbuzów, koślawców. A teraz zobaczcie tu. Ten odcinek miał być o pokazaniu odmian, ale nie wiem, chyba nie będzie taki. Chyba będą 2 odrębne filmy. No, czy widać tą piękną skórę? A kształt już widzicie? Zaraz podejdę. Obok również ta odmiana, która pękła. A kiedy się zawiązała? Zobaczmy. 10 lipiec. No dobra, zobaczmy. Tu mamy odmianę krymski.
26 czerwiec zawiązany arbuziak. A jaki ma wygląd? Do D. Bo też i ten wygląd poniekąd przypomina tę część ciała. Co to w ogóle ma być? Ja się pytam. Kolejny triumf. Pomarszczony. Już ciut, ciut. Susza. Jest upał. Jest zimno w nocy. A zobaczcie, co z liśćmi się dzieje. Tu są ładne. A tu? Co tu się stało? Wpadły dziki? Zwierzyna jakaś? Tańce się odbywały? Chyba zabat czarownic. Upał to upał, ale to już jest poważna rzecz. Ho! Jak to się mówi? Łyżka miodu w beczce dziegciu. Monenstar Red z moich nasion z donicy. No, chociaż tu trochę radości. To jeszcze jak byłam ostatnim razem, tu gdzieś się szykuje odrobinka radości. Tylko muszę to teraz znaleźć. Jest, Marko, kolego, czy ty widzisz to? Mam 2 księżyce. Nie takie okazałe jak u ciebie rok temu, ale zobacz, ale są. A skąd to jest? Monenstars Yellow, zbiór w 2022 roku. Muszę ci powiedzieć, że z twojego 2-księżycowego, no arbuziak jest, owszem, ale nie ma 2 księżyców. Tylko teraz nie pamiętam, gdzie on rośnie. No dobra, to widzicie państwo, jak jest u was. Ja jeszcze nie poszłam na stanowisko numer 3. Ale pójdę, no bo muszę. Gdy 20 lipca, 10 dni temu nagrywałam, wiecie, to te arbuzy są tejże wielkości. Jest stan dużo, dużo gorszy. Z powodu tego, że no, jest upalnie, jest zimno. Z tego nic nie będzie. Tu jest arbuz pomarszczony, uginający się deką, nierosnący. Swietły szerbet, miks. Tu jest kolejny pomarszczony, jest identyczna sytuacja. Z mix 33 Bogatyria. To wygląda bardzo źle. Bo nawet to, co zawiąza... Oho, no macie. Kurde. Macie. Masz babo placek. Mardar. Kratos. Bye bye, Kratosie. Od 20 lipca wpadłam tu rzucić okiem, kilka podpisów nadać zawiązanym arbuzikom. I to było kilka dni temu, 4, 5. Od tamtej pory no nie byłam. Jestem dziś. Noż, patrzcie. Kolego Pawle, kolego Marko. Gold in Gold. Dawna Korea z mojego zbioru. Jest jaki był. 4 lipiec zawiązany. Nic się tu nie dzieje. Nie urośnie. To już w ogóle wykluczam. Pójdziemy jeszcze do tego żółtego. Trochę źle widać.
Nie no. To chyba nie na moje nerwy, słuchajcie, nagrać jest dzisiaj pozostałe odmiany. Tu jest też nic nie urósł, może minimalnie. Marko, zobacz, Sweet Korea, 27 czerwiec zawiązany. Także jest tych arbuzów, ale co z tego, jak selekcja następuje błyskawiczna. Błyskawiczna. Tak, jestem w tej części, którą no zapraszam, zobaczcie, jak wyglądało to, gdy nagrywałam. Tam są 3 części filmów z 20. Tu mamy kolejny żółty i to jest złotowolicy. Nie złotowolica, tylko złotowolicy, bo wiem, że niektóre osoby mówią złotowolica, ale wszędzie jest napis złotowolicy. To tak gwoli wyjaśnienia. No, zawiązał się kiedy? 23 czerwiec. Czerwiec. Wielkość widać. Kolejne złotowolicy. 25 czerwiec. Tu 3 lipiec. Yellow nakrapiane. Wielkość macie Państwo. Teraz tak, Marko, mówiłam Ci o tym. Odpisałam. Charleston Grey. On tu miał takie miękkie. To jest twarde. Naprawił się. Nie wierzę po prostu, więc mam nadzieję, że te inne sflaczałe moje też się naprawią. Tu, aha, ale tu mamy jeszcze czarnawe. Tu, proszę Państwa, chyba się wyłączę, bo mi się nawet, wiecie, mówić nie chce. To jest złotowolicy, które zostały zapylone Monenstarsem. Ma kilka sadzonek, takie liście w kropki, owoce też w kropki. Jest taki owoc w plamkę żółtą. Jest taki owoc jak złoto, rzeczywiście. Tu mamy liście bez kropek, takie jak ma złoto. Na razie arbuzy są zielone. Nie no, szok. No. Alibaba. To jest pokazane w filmach z 20 lipca. Z tego nic nie będzie, pewnie Karolina Cross. A tu co się stało? Gdzie jest stąd arbuz? No, muszę dopytać, bo wiecie, jednak nie ma to jak liczyć na samego siebie. Z tego co już wiem, to tu troszeczkę rodzinka ingeruje, mimo tych naszych ustaleń. Sytuacja kiepska jest też u tej dyni, dynia Junona. Tu się nic nie dzieje więcej niż to, co było 10 dni temu. Zapraszam, zerknąć sobie. Dynia Junona. 14 minut nagrane. Zajrzymy teraz na stanowisko numer 3. Winogron podniósł się. Winorośl po tym, jak się cała zawaliła konstrukcja, jest. Owoce wychodzi na to, że dadzą radę dojrzeć. Tu jest niewiele arbuzów. Melony jeszcze nie zawiązane. Może przez te kilka dni coś się zadziało. Także duża ilość owoców jest.
ale widzicie sami. Wyciągnąć proszę wnioski. Ładnie wszystko wygląda na nagraniach, tylko że przeszkód do pokonania jest dużo przed arbuzami. Nie ma to jak cynie. No nie ma to jak kwiaty. Te arbuzy serce mi skradły. Popatrzmy na daty zawiązania się. Tu nawet nie napisane. 14 lipiec. 18 lipiec. 27 czerwiec. 17 lipiec. 17 lipiec. 16 lipiec. 12 lipiec. Słuchajcie Państwo, kto zobaczy wizerunek taki Kaho na przykład, czy po prostu powiem Wam tak, arbuzy niektóre u mnie nie wyglądają tak jak nazwa wskazuje, ponieważ zostały uzyskane w wyniku skrzyżowania odmian. One wtedy nie powielają, tak jak tu. Ja mam je pod takimi nazwami, jakie były zakupione, ale przy nagraniach mówię, że one nie powielają cech. A to są melony. No, kto znajdzie melona tu? To na moim innym stanowisku, owszem, są piękne wielkości głowy ludzkiej już niektóre. Ale tam jest tylko 6 sadzonek, a tu jest 20. Więc wiecie, co teraz zrobię? Jak to się mówi? Biorę w troki i wracam do domu. I nie chce mi się tu przychodzić. Na razie oglądać tego. To ja serce oddaję. Czas. To jest wypełnienie jakiejś mojej pustki życiowej. Patrzcie, mamy melona. Szok. A one takie świńskie tu robią rzeczy człowiekowi. Nie dość, że się od ludzi doznaje przykrości, to wiecie co. No i jeszcze tak suma, zbiór z moich nasion. Niemożliwe. Tak. No jest za duża susza. Tego nie ogarniemy, bo są ważniejsze uprawy. A z wodą jest bardzo trudno. W studni nie ma. To, co popada, to jest dużo za mało. Słoneczniki też kwitną kilka dni i już przekwitają. Okropny jest ten rok, ten sezon. Można było się spodziewać w sumie, tak jak popatrzę na to wstecz. Tu są jeszcze takie bidy dwie. No nawet mama nie podleje. Tych dwóch, no mówię, jak ja nie zrobię, czyli człowiek, który robi, który się tym pasjonuje, to reszta. Ech! A niestety nie mamy miejsca, żeby móc być przy wszystkim. Mamy teren, jest nieogrodzony, dziki chodzą. Ostatnio locha z trójką dzieci szła parę dni temu. Tam w okolicy, gdzie mam dyniowate, eksperymentalnie posadzone. Dobra, ładujemy tego tu. No i co? I spadam. Po prostu. O i to jest chyba najgorszy, że tak powiem,
Najgorszy film. To jest właśnie odmiana ta, która pękła. Tu już jest większy. Złotowolicy. Te nie rosną też. Pozdrawiam i do widzenia.